Andreas Münzer i jego śmiercionośny cykl. Zanim przejdę do sedna odcinka, trochę opowiem wam o tym kulturyście. Andreas Münzer to austriacki kulturysta urodzony 25 października 1964 roku w Pack, Styria. Münzer z natury był introwertykiem, a jego ojciec często mówił na niego zawsze radosny i powściągliwy. I z pewnością cecha, która go wyróżniała, to determinacja w dążeniu do wyznaczonego celu. Powód, dla jakiego Münzer zaczął uprawiać kulturystykę, jest dość nietypowy. Gdy jako nastolatek zaczął pracować w firmie, która zajmowała się produkcją narzędzi, za każdym razem, gdy wracał do domu, jego autobus przyjeżdżał dopiero 2 godziny po skończonej pracy. Dlatego postanowił on, że nie będzie marnować czasu i zapisze się do pobliskiego klubu fitness. I tak oto zaczęła się przygoda człowieka o pseudonimie Mr. Ripped. Z wywiadu z jego ojcem możemy się dowiedzieć, że zaraz po tym jak Andreas zaczął trenować, okazało się, że jego genetyka do budowania masy mięśniowej jest wręcz fenomenalna. A Andreas, tak samo jak z dnia na dzień zafascynował się kulturystyką, tak samo mocno zaczął inspirować się na swoim rodaku, czyli nikim innym a Arnoldzie Schwarzeneggerze. Success is to have a vision. Niestety nie udało mi się znaleźć dokładnych informacji, w którym roku wystąpił po raz pierwszy na scenie, lecz krótko po tym jak zaczął trenować, wygrał lokalne zawody jako junior, a następnie jako senior. Rok 1986 to rok, w którym Münzer wystąpił po raz pierwszy na europejskich zawodach IFBB jako amator i zajął tam 6. miejsce. Kolejny rok, czyli 87, również jako amator w IFBB, lecz tym razem na Mistrzostwach Świata i uplasował się tam na 3. miejscu, dzięki czemu stanął na podium wraz z Pawlo Jabłonicki oraz Libro Minarik. Zawody, o jakich warto wspomnieć, to World Games 1989, Arnold Classic 1990, Ironman Invitational 1991 oraz Grand Prix Germany 1993. Przez raptem 10 lat swojej profesjonalnej kariery Andreas startował 24 razy, z czego w 1993 roku wziął udział aż w 5 zawodach. Jak łatwo się domyślić, ani razu nie wygrał Mr. Olympia. Startował on na tych zawodach 4 razy, z czego w 91, 93 i 94 roku zajął najwyższe w swojej karierze 9. miejsce. Münzer na scenie wyróżniał się tak samo mocno jak Dorian Yates. Lecz w jego przypadku nie była to dojrzałość mięśniowa lub jak wiele osób mówiło ziarnistość, a właśnie docięcie. Było to docięcie jak nigdy dotąd niespotykane. Peter McGall opisywał jego skórę jako cienką jak papier. I według niego Münzer był najprawdopodobniej najbardziej dociętym zawodnikiem czasów złotej ery, a nawet i obecnych czasów. Metr 75 oraz sceniczne 105 kg przy szalenie niskiej ilości tkanki tłuszczowej były czymś niepowtarzalnym. Możliwe, że gdyby wnosił na scenę większą ilość masy mięśniowej kosztem ilości tkanki tłuszczowej, byłby w stanie dorównać innym zawodnikom, a tym samym zajmować wyższe miejsca.
Ostatnie zawody, w jakich Menzer wziął udział, to San Jose Pro Invitational w 1996 roku i od tamtego momentu dni Andrasa w zasadzie były policzone. Rano, 12 marca, trafił do szpitala, gdzie została przeprowadzona operacja, w trakcie której okazało się, że Andreas doznał krwotoku wewnętrznego. Natomiast sama operacja była poprzedzona wielomiesięcznymi bólami brzucha oraz mięśni. Z relacji chirurga, który operował Andreasa, możemy dowiedzieć się, że zarówno nerki, jak i wątroba w trakcie samej operacji przestały działać. Wątroba Andreasa ważyła ponad kilogram więcej niż u zdrowej osoby, a do tego posiadała guza o wielkości piłeczki do ping-ponga. Nerki praktycznie nie miały żadnego tłuszczu trzewnego, a w dodatku były w permanentnym stanie zapalnym. Serce również, jak i wątroba powiększone i to ponad dwukrotnie. Diagnoza: wielonarządowa niewydolność. Mimo iż środków dopingujących było co niemiara, to jednak kluczowym faktorem były diuretyki. Andreas za wszelką cenę chciał być docięty przez cały rok. Drastyczna obniżka zapotrzebowania energetycznego z 6000 kalorii na 2000 plus stały niski poziom tłuszczu sprawiał, że przygotowania do zawodów trwały raptem 2 do 3 tygodni. I'm very interested in food and workout and supplements and that's it. Lista, którą teraz widzicie, to środki, jakie Andreas stosował. Nie chciałbym zagłębiać się w szczegóły każdego ze środków, bo nie mam wystarczającej wiedzy na ten temat, natomiast jedno jest pewne. Death Cycle bądź Last Cycle to często stosowane określenia, gdy ludzie przytaczają ten cykl.